Woda jest warunkiem życia na naszej planecie. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, takich jak jezioro czy rzeka, zależy od dwóch elementów. Z jednej strony procesów abiotycznych, czyli np. zmian temperatury, zmian natężenia przepływu czy czasu retencji wody, a z drugiej strony od procesów biotycznych, czyli np. konkurencji pomiędzy organizmami występującymi w danym ekosystemie. Jak zatem ekohydrologia może wykorzystywać te procesy w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań? Zacznijmy od najmniejszej skali, czyli od wirusów i bakterii. O to, jak służą ekohydrologom, jakie badania ekohydrolodzy prowadzą, zapytaliśmy panią profesor Joannę Mankiewicz-Boczek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Jako ekspert z zakresu biotechnologii i genetyki molekularnej jest mi niezmiernie miło, że dołączyłam do zespołu profesora Zalewskiego i staram się w naszych badaniach wykorzystać metody molekularne po to, aby poznać lepiej mikrobiom, który występuje naturalnie w środowisku, dlatego że mikrobiom jest kluczem do zrozumienia procesów, które regulują jakością naszego środowiska. I tak na przykład bardzo ważne jest zrozumienie interakcji pomiędzy sinicami i innymi bakteriami, ponieważ wiemy, że toksyczne zakwity zdominowane przez sinice współwystępują z bakteriami i dzięki temu, że rozumiemy zależności pomiędzy nimi, zarówno te, które są związane z pozytywnym wpływem jednego organizmu na drugi oraz te, które są związane z negatywnym wpływem. Dzięki temu możemy potem myśleć, jak regulować występowanie sinic z wykorzystaniem potencjału naturalnego, jakim są wspomniane bakterie. I to jest coś, co najbardziej nas w tej chwili interesuje. To jest coś, co jest takim wstępem do opracowywania biotechnologii, które są niezbędne do zaproponowania systemowych rozwiązań, takich jak sedymentacyjne, biofiltracyjne systemy w miastach, czy na przykład płyty obornikowe na terenach rolniczych. Microbial communities are very important organisms in the environment, and therefore we have been interested in their biotechnological application for the transformation of nutrients, especially to remove the nutrients from the environment. In instance, the sequential sedimentation biofiltration systems were very well known nature-based solutions. We have been studying these type of organisms. They have the ability to improve the efficiency of the systems and therefore help in the purification of water. Lately, during the research of my PhD studies, we were able to observe how these communities were developing in these systems, therefore forming biofilm, or rather being in the water as communities that were integrated to the transformation of this material. We have found out that they do persist in several sections of the systems, especially in zones that are specialized for the transformation of phosphorus and nitrogen. And now we are interested in their isolation and characterization, because they have the ability for further application in other systems that can also be treated for the recovery of water resources, and therefore treat eutrophication and potentially also control cyanobacterial harm from algal blooms.